W Mongolii wieje. Jesteśmy na placu tym Gangbang-si. To jest ta nowa dzielnica wybudowana w Ordos na 300 000 mieszkańców ponad 10 lat temu. 2015 rok zaczęli to robić. Aktualnie zobaczymy właśnie, w jakim poziomie jest zamieszkała, a w jakim poziomie jest pusta dalej. Bazyl, czy jak się czujesz na tym placu? Moim zdaniem jest rzeczywiście ogromny. To jest jakiś tam, nie wiem, jakieś takie poboczne zaułek tego placu, gdzieś początek, jego start. Tam w ogóle ten plac biegnie tam daleko, a to już jest sporych rozmiarów. A co dopiero tam przejść to całe, no ale przejdziemy, zobaczymy. Tu są różni znani panowie z tej okolicy. Jak zrobili coś Chińczycy, no to z dużym rozmachem. Świeci mi w oczy, ciężko mi się mówi, ale ten plac jest większy podobno niż w Pekinie. Plac niebiański, ten Tiananmen, czyli jeden z większych w Chinach, to ten jest podobno jeszcze większy. I jesteśmy na jednym jego skraju, przy jakichś tam rzeźbach jakiegoś tam Dżingis Hana, nie jakiegoś Mongołów czy kogoś. Dżingis Hana. Będziemy szli w drugą stronę aż do fontan. Bazyl mówi, że straszna patelnia, tutaj jest bardzo gorąco, jak to w Mongolii i wewnętrznej Mongolii i no w Chinach tak ciepło jest, ale tu jest ciepło i sucho. Robimy eksperyment, dotykamy nogą chodnika. O, parzy, tak. Tutaj, no trochę tak, ale tutaj jest 30 parę stopni spokojnie. Co? No jest ciepło, jest sucho, ciepło. Wszystko podlewają po drodze, więc... Jak się na słońce trochę spojrzysz, to już nie masz oczu. Generalnie tutaj w Chinach, jak my jesteśmy, to jest strasznie gorąco. Jest 30, 35, 36 czasem. Akurat taki okres nam się trafił. Ruszamy w cień. O, mamy tu jakiegoś pana zainteresowanego nami. Generalnie inspiracja dla naszych tam polityków, żeby może taki plac zbudować u nas. Może jeszcze większy niż w Chinach, bazę mogliby u nas walnąć. Co? To byśmy mieli coś największego na świecie. Zupełnie inaczej inne niż Tianjin, nie? Gdzie było przemysłowo, Tianjin, tak. a tu takie już motywy, właśnie konie, stepy. Tak, jest bęki. najczęściej Chin jesteśmy, jest inny zupełnie wydźwięk tej części. Tutaj pan też, a to Chińczyk jest, ale też na rowerku przyjechał nawet zobaczyć. Generalnie jak ktoś zainteresowany jest taką wycieczką, zapraszamy do współpracy. Cena wycieczki, Bazyl, jaka jest? Za tydzień 20 000. 20 000 od osoby, przegląd całych Chin, można wszystko zobaczyć. Kuchnia chińska, dobre hotele. No to hotele dobre, to potwierdzam, za dobre czasem. Tak, gorące źródła, można się kąpać. Znamy miejsca niszowe, gdzie nikt nie dociera. Tak, macie cenik? Do negocjacji, cena jest do negocjacji jeszcze dla pierwszych klientów. Remować niestety to 20 000. Ale możesz wersję zrobić skromniejszą, za ile? Do negocjacji. Cena do negocjacji to jest cena wyjściowa, taka luks, a jak ktoś chce oszczędną wersję, to możemy zrobić oszczędną. Bazyl trochę po chińsku mówi, więc tutaj mamy dużo takich miejsc, których Chińczycy nawet nie znają. Są zdziwieni, że my tam jeździmy. Technologiczna wycieczka też możliwa. Wiemy, gdzie robotami się można pobawić. A i Dobra, i mamy warianty, w sumie jakie mamy? Mamy tak, wycieczka krajoznawczo-przyrodnicza, wycieczka technologiczna, wycieczka taka
wypoczynkowa, że można sobie po fajnych kurortach w Chinach, naprawdę fajnych, pustych, my wiemy jak to zrobić, żeby było pusto w kurorcie, kiedy pojechać i jak pojechać. Tutaj jakby wszystko, całą komunikację na translatorach elektronicznych z Chińczykami bierzemy na siebie, więc tu jakby przyjezdny na naszej wycieczce nic nie musi się komunikować z Chińczykami, my się komunikujemy na translatorze. Po chińsku nie mówimy, ale to nam niepotrzebne. Ale ten człowiek trochę mówi po chińsku, umie liczyć po chińsku. A więc od tego, od 30 czerwca możesz już zamówić swoją wycieczkę na termin od 1 września. Tak. Tak, no na majówkę możemy zabrać, pokazać trochę Chiny, jak w trakcie majówki wyglądają, czy święto Łodzi Smoczych. Ale nie na te, bo na te już nie zdążymy. No święto Łodzi Smoczych to jutro się zaczyna, więc nie na to. A co to jest? To jest jakaś maszyna do czyszczenia tutaj. Nie, to może tam nie baw się, bo to pewno jest gdzieś tu właściciel tej maszyny. Doszliśmy do jakiegoś wielkiego budynku i to jest moment, kiedy trzeba spojrzeć na mapkę, co to jest. Ustalić, co to za budynek z wielkim witrażem takim po środku. Cóż to jest? Za chwilę wracamy. Przerwa. Aktualizacja. Wracamy z powrotem. Już wiemy, czym jest ten budynek. To jest news. Posiadłość po angielsku newsman, czyli prawdopodobnie prasowy jakiś obiekt tutaj. Tu się pisze publikacje o Chinach. Zagłębiliśmy się trochę w te gazety chińskie po angielsku, typu tam China Daily, które gdzieś tam w samolotach dają. No, są takie neutralne, a jakkolwiek filtrowana informacja jest. Wiecie, że w tym mieście są autobusy autonomiczne, gdzie nawet NAP, nie? No to też w Xiong'an mieliśmy widzieć te autonomiczne, czyli to nie jest jedyne miejsce, ale to jest często taki gadżet w Chinach, że oni niby mają coś, ale tego nie ma. Nie idzie się tym przejechać, nie idzie tego zobaczyć. I autobusy autonomiczne to jest jeden z tych gadżetów właśnie. To trzeba uczciwie powiedzieć, że nie widzieliśmy tego nigdzie w praktyce. Wycieczka, która jest za 10 000 i w niej jest lot biznes klasą. Jest też wersja z biznes klasą dla takich bogatszych klientów. No i to jest 20 000 już za tydzień, dzień, no i z każdym tym, jak zamówisz 2 tygodnie, to nie jest 40 000, tylko 35 Aktualizacja. Bazyl obniżył cenę dziecka. za dziecko. Za dziecko jest 10 dyszka. 000, jest też za 7,5 tysiąca, ale to już jest taka klasa taka więcej, taka no, słaba. No troszkę słabsze zakwaterowanie, to już nie będzie baniana tam w cenie. No i nieco wiele lepiej. Dobre śniadanko, jeden bufet z owocami morza, z foie gras i z różnymi krabami i tam innymi żyjątkami No morskimi. pamiętajcie, jeden banian co tydzień, jak kupicie sobie na 3 tygodnie, to macie na... Banian, bolian albo Nicola albo coś, tak? Coś porządnego. Znaczy, Renesans. I Didi w klasie tej niższej, standard. A jeżeli droższy wariant weźmiecie, to Didi Lux. no jest, Didi Standard trzeba dodać informację, że w Didi Standard najczęściej nie ma klimy, tylko jest okno otwarte. I to jest klima. Dobra. 10 000 za dobrą 18 czerwca 26 rok, godzina 15. Przyjechał jakiś autobusik, ale była tam pani śniadała. Czekają na przystanku na autobus. Tak wyglądają przystanki Bordeaux. Może mało ciekawa informacja, ale dla kogoś, kto chce poczuć klimat miasta, proszę bardzo. Mówiąc, że tutaj wszędzie te strzykają te aromatki do podlewania. Calutki plac jest jakby pod kontrolą, nawadniany. Na pustynię trzeba podlewać. No właśnie tu chyba nie ma w mieście pustyni, bo to jest
To by trzeba było sprawdzić, ale wydaje mi się, ta dzielnica tu powstała, to tu nie ma pustyni. Do pustyni jest jakieś 50-100 km stąd. Chociaż jak patrzę na tą ziemię, to jednak aktualizacja jednak drobna, że jak nie jest podlewane, to tu znika jakby zieleń. Szliśmy kawałek tym placem i tu takie zabudowania wokół kultury powstały. Tam jest teatr, ten okrągły budynek, okazały teatr na 1500 osób, nie wiadomo po co i na co, ale taki sobie tu postawili. Tam jest jakieś centrum kultury, z tej jest Muzeum Ordos, tutaj mamy bazyla, po królewsku wszystko przystrzyżone, podlewane. Zieleń musi być, nieważne, że pustynia. Jedna z fajniejszych zabaw na Mongolii. Lecę! Ale szlep. Bazy zaraz będzie mokry. Tam było to centrum prasowe, idziemy w stronę Ordos Muzeum i biblioteki i właściwie do nich dotarliśmy już. Teraz już pokażę na kamerce. To jest muzeum. A tam jest biblioteka. Tam to jest biblioteka. 9 pięter, też nie wiadomo po co i na co, no ale wróciliśmy do muzeum tego właśnie Ordos. Żeby sobie popatrzeć w środku, jak wygląda, i wszystko jest takie obłe, wykręcane, jakieś prace trwają, coś stuka, puka. Dających 24 godziny na dobę możesz... Temperatura tutaj jest... A, no nie zachęca do czytania. Już wiemy, dlaczego to jest puste. Możesz przyjść 24 godziny sobie czytać. Tak, dobra, wiecie co, mi jest tu za ciepło, ja stąd wychodzę. Nie zachęca, jest jakaś aplikacja, tak? Tutaj. Można się wygrzeć zimą. Na wentyle klimatyzacji tam nie zainwestowali. To jest hotel generalnie. Wygląda naprawdę ekskluzywnie ten hotel. Może jakby się ktoś wybierał, to jest warto zapamiętać. No ale skąd to się wszystko wzięło? Cała ta dzielnica powstała już dobrych tam parę lat temu, bo 2015 to zaczęli budować. Jak była największe to jest zapotrzebowanie na to, co oni tutaj mają, te bogactwa regionu, czyli węgiel, 1/6 zasobów węgla w Chinach, metale ziem rzadkich, gaz też z tego co takie ziemne, co czytaliśmy, no i Kaszmirem się zajmują. Firma tutaj, ta Ordos Group, jest jedną z większych w Chinach, zatrudnia tysiące ludzi, produkuje kaszmir na cały świat. Więc to jest firma tutaj stąd, z Ordos, z tego regionu, właśnie ta słynąca na całe tutaj jakby globalnie w ogóle sprzedają ten kaszmir, mają bardzo duży udział. I co? I wyjdziemy, zobaczymy. Sprawdziliśmy, że to jest poza naszym zasięgiem cenowym. Kaszmir jest oczywiście ładne, znane na cały świat, ale cena tego Kaszmiru to około 700-800 zł za szalik. Monika mi podpowiedziała, że warto zarekomendować ten bubble. Język mi zamarzł, ale nazywa się Nuobeiti. A tak wyglądają te bable. Ja piłem te z mango, no ale są też takie. Więc fajna oferta. Rzadko spotykamy tą sieć, ale bardzo fajna jest. Znowu kurde, Dżingis Khan, tylko się nie nagrywa ten Dżingis Khan. Chciałem jego twarz pokazać, że tu się tak zrobiła.
A Monika Róg bawoła chce kupić z alkoholem, No, jest, Gingissana. no ale to unikat jest, no. Nigdzie czegoś takiego ja pokażę na zdjęciu, bo to mam. No, mamy Teraz zdjęcie, mamy to zdjęcie zobaczmy, tego. ale To też by się ucieszyli z takiego czegoś, no. ja rozumiem, ale możesz paczkę fajek kupić ojcu. Taki A, chiński. ale nie, paczka nie to samo, co Nie to było. samo, ale No. tego nie ma jak przebić. ja mam Tutaj i Bazyl kupił dobre Odwróć się cukierki w prawo. mleczne. Prawo się odnieść. Czemu? W małym centrum handlowym Wordos, bardzo lokalnym, lokalne nazwy. Na samym dole były pamiątki różne dla turystów, ciekawostki, alkohole, słodycze. Potem przez elektronikę, ubrania, aż jechaliśmy na samą górę, gdzie dzieci sobie ćwiczyły. Więc tu jest fajnie, lokalnie, jak ktoś chce zrobić jakieś większe zakupy i bardzo tanio. Bo ja wcześniej sprawdzałam, co to są. I to są masła, twarogi, wszystko z mleka, wszystko na bazie mleka, deserki. To nie wiem, jak to smakuje. Wygląda ciekawie. Ale nie wiem, czy ma Jest wszystko na bazie mleka. mam zakup, pokaż. Dżingis Khan. To jest alkohol. Alkohol, tak. Maseczka przeciwko słońcu. Przeciwko w ogóle twarzy. Supermarket lokalny, tam byliśmy. Zmierzamy w stronę fontan. O tam. Wyczytaliśmy, że to największe fontanny w Azji, więc idziemy je zobaczyć. Taka informacja dodatkowa o godzinie 20 te fontanny można zobaczyć. Największy plac w Chinach. Gdzie to jest metro? To nie jest metro, bo tu nie ma w tej mieścinie metra. Jak się w Chinach przychodzi przez ulicę, nie próbujcie tego sami. Czyli tu i idziemy. I tak a propos, A teraz jak bazylowida. nie trafia się do więzienia za to, przetestowaliśmy. Tak wydało. A zmierzamy do tego placu tutaj. Muszę jeść te złote koniki. Zmierzamy do placu. O, tutaj od samochodu wojak ktoś zapomniał. Zostawił. Minęliśmy te wszystkie budynki. Bazyl. Ordos Museum, biblioteka, jakiś tam, tak, square, różne placyki, toaleta jest gdzieś tam. A na lewo nas jeszcze te fontanny czekają. Za chwilę dalej. I tutaj kolejne atrakcje. I generalnie ten plac jest po prostu bardzo duży, dlatego on jest pusty. No, tak na filmikach to ludzie pokazują, gdzieś na YouTube, że to jest opuszczone, to jest wszystko jakieś tam narracja, mi się wydaje bardziej. Generalnie widzieliśmy tu ludzi, widzieliśmy samochody, muzeum było sporo ludzi. Podobno 10% jest zagospodarowanych, tak mówią w naszym internecie, tych mieszkań tutaj wybudowanych, ale no zobaczymy. Ale ogólnie tam było dość tłoczno, tak? Może nie tak, że jakieś miliony ludzi na placu, bo przestrzeń była, można było sobie pochodzić, pospacerować, ale ludzie się tam gromadzili. Samochody na ulicach są. No, też nie znamy całego tego miasta i to, jak to wygląda na obrzeżach. I nawet korki są teraz na ulicy po tych fontannach. Więc nasz update z 18 czerwca 2026 jest taki, że nie jest to absolutnie miasto duchów.